Hello, my name is Konrad from Racing Custom Parts. I would like to start recording some movies about our products. I would like to show you our products, but my English is not as good for making full videos in English. So rest of the movie will be recorded in my native language, in Polish, just with subtitles. Sorry about it. I hope you will read it anyway. Enjoy the movies. Thank you. Cześć, witajcie, jestem Konrad z Racing Custom Parts. Chciałbym zacząć nagrywać filmy z produktami firmy Racing Custom Parts, z rzeczami, które projektujemy, które wykonujemy dla Was i które do Was wysyłamy, które od nas zamawiacie. Z uwagi na to, że na filmach jesteśmy w stanie trochę więcej pokazać niż na samych zdjęciach ze strony internetowej. Jesteśmy w stanie pokazać, jak detal złożyć, jak coś zamontować. Może Wy coś sobie wyłapiecie więcej na zdjęciach, czy na filmach na obrazie ruchomym, niż na samych zdjęciach. Może ułatwi Wam to w jakiś sposób decyzje podejmowane przy zakupie, czy ewentualne pytania, niejasności, jak to założyć, z czym to się je, dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej i czy na pewno to, co tam jest na stronie, to pasuje do tej skrzynki, prawda? Więc pomyślałem, że zaczniemy nagrywać takie filmy, zaczniemy je publikować. Jak się spodobają, będziemy nagrywać tego więcej. Będę Wam pokazywał detale w miarę możliwości, w miarę tego, co będzie na produkcji, pokazywał zestawy różnych części, które posiadam, wrzucał to na YouTube. Filmy zaczniemy od wzmocnienia do skrzynki 02M 6-biegowej do manuala. Z uwagi na to, że akurat nie jest prototyp gotowy do zrobienia zdjęć na stronę internetową, gotowy do wysyłki, gdyż prototyp pasuje, okazał się bezbłędny, więc detal będzie już za niedługo jeździł pewnie w którymś z samochodów. Wiem, że jeden warsztat już o to pytał, ale najpierw, zanim wyślę, chciałem nagrać, chciałem pokazać Wam film, jak to wygląda. Mam nadzieję, że się filmy spodobają. Dobra. Dzisiaj chciałem Wam pokazać wzmocnienie do skrzynki, do przekładni kątowej, do skrzyni 02M, 02Q. Skrzynka, którą znacie, tam ma akurat zdemontowany adapter na wał, flansze na półosie. Musimy te rzeczy zdemontować, żeby założyć wzmocnienie. Po co nam to wzmocnienie? No wiadomo, przekładnia kątowa, zęby nacierają na siebie w ten sposób. Tutaj mamy mało materiału, tutaj jest blok silnika. Przy za dużej mocy na pewno nie jeden z Was widział, jak te skrzynki po prostu pękają tutaj. Otwierają się. Jest to spowodowane przez rozsunięcie się zębów i przez za słabą obudowę zęby się rozpychają, uszkadzają obudowę. Nieszczęście gotowe. Zawody czas kończyć, ewentualnie wymienić skrzynkę na następną, ale ona też na długo starczy. Więc postanowiliśmy coś z tym zrobić, postanowiliśmy coś wzmocnić jakoś tą skrzynkę. Więc mamy tutaj wzmocnienie stalowe do niej. Teraz pokażę, jak ono będzie montowane. Zaczynamy od przykręcenia skrzynki do skrzyni, wiadomo. Tu akurat jest to stal gięta. Może być potrzeba jakiejś delikatnej korekty, jakiegoś podszlifowania tutaj. Z uwagi na fakt, że stal przy wyginaniu zmienia tam jakoś swój kształt, a było to modelowane dość ciasno, że tak powiem. No ale do rzeczy. Przyłożę tutaj tak mniej więcej te elementy, bo wiadomo, ja tego na skrzynkę montował nie będę, na skrzynię biegów. No a Wy sobie to po prostu przykręcicie na skrzynię biegów, tak jak leży. Potem kolejny detal, który tutaj powinien pasować. Prawie się udało. Łapiemy go na parę śrub, nie mocno, żeby można było to wszystko dopasować. Ponieważ skręcimy to mocno dopiero jak wszystko będzie spasowane ze sobą. Kolejny element. Już pomyliłem śruby.
Już pomyliłem śruby. Ta tutaj przeszkadza. Ponieważ tutaj nachodzi kolejne wzmocnienie. Złapane. I już mamy to złapane w ten sposób. Mamy tu jeszcze od tyłu kolejny detal, który zakładamy z tej strony skrzynki. Śrubka. Tutaj będzie ta śrubka. Ta śrubka. Oraz od tyłu mamy śrubki M8. A mi to wypada, bo ja to miałem tylko do przyłożenia. Wam wypadać nie powinno. Złapane, tu jest złapane. Teraz wszystkie te detale skręcimy ze sobą przy pomocy śrubek M8. Stal gięta, wszystko u mnie pracuje luźno, więc coś tam przy składaniu drobne komplikacje się pojawiają. Niemniej wszystko jest do złożenia. W stali są wykonane gwinty, więc te śrubki można je wkręcić. Natomiast jest tu zostawiony otwór. Z uwagi na fakt, jakby kogoś poniosło i sobie ten gwint uszkodził, to można tutaj bez problemu podłożyć najzwyczajniej w świecie nakrętki i element będzie działał dokładnie tak samo dobrze jak w przypadku połączeń gwintowanych. Jedna, druga. Tutaj kolejna. Może sobie pomogę trochę kluczem. Ok. I tutaj ostatnia. Dalej nie skręcam tego bardzo mocno, bo założę resztę śrub na obudowę skrzyni biegów. Tutaj jeszcze nie mam żadnej wsadzonej, więc ja tutaj połapę, żeby sprawdzić, czy to pasuje. To jest prototyp, jeszcze nie mamy tego na stronie, znaczy pewnie jak wrzucę ten film, to już na stronie będzie jako najnowszy detal, ale prototyp też pasuje sprawdzić, co też robię. Skręcone. Tutaj śruby jeszcze pozostały. Jedna, druga. I tutaj dla pokazania, że gwinty też pasują, założyłem troszkę krótsze śruby, no ale wy tam będziecie mieć swoje odpowiednie śruby do tego, więc nie będzie z tym problemu. Teraz można skręcić te detale ze sobą. Momentem odpowiednim dla śrub M8, więc to myślę, że każdy z Was będzie wiedział, jak to zrobić. Już tabele momentów są uniwersalne, a wychodzę z założenia, że skoro budujecie swoje samochody, składacie je, to wiecie, co robicie. Przecież
Więc tak, mamy skrzynkę i teraz tak, mamy nadal tutaj odsłoniętą tą część newralgiczną, która pęka, ale tutaj nie zrobimy nic, tutaj jest po prostu silnik, więc nie ma szans. Natomiast siła, która powstaje, która odpycha tą część obudowy w tą stronę, zostaje wyhamowana przez wektor siły na tej obudowie tutaj. Tak samo tutaj od dołu. Tutaj jest jeszcze wzmocnienie boczne, które też utrzymuje nam tą skrzynkę w ryzach. Powinno być mocniej. Ten detal służy dokładnie do tego samego. On też utrzymuje ten detal, żeby się to nie rozjeżdżało. W przypadku skrzyni 02M jest jeszcze detal do spawania, aczkolwiek zaprojektowałem już w tym momencie, zaraz Wam pokażę na komputerze, zaprojektowałem do skrzyni DQ500 oraz DQ250 detal nie spawany, tylko detal, który jest tutaj przykręcany, który tutaj będzie trzymał, więc myślę, że to też zmienię w przypadku skrzynki 02M, 02Q, żeby tego nie spawać. Natomiast aktualnie jest to jeszcze zrobione w ten sposób, że ten detal można sobie tutaj dospawać. Koniecznie po przykręceniu, ponieważ no, elementy gięte 2 razy 45 stopni oczywiście mają 90 stopni, natomiast blacha sprężynuje, więc może się okazać, że nieskręcona ma 89,6 stopnia. Przy dospawaniu tego detalu nieszczęście gotowe, bo detal będzie krzywy, nie skręcicie tego tak jak powinno być. Także jeżeli to będzie sprzedawane w ten sposób, ten kątownik przyspawujemy dopiero na samym końcu. Do jednej części, do tej części przedniej, od strony prawej półosi i wtedy detal pozostaje demontowalny. Oczywiście jeżeli używacie tego w drag racingu, macie tych skrzynek więcej, macie mocy grubo ponad 1000 Nm, ponad 1000 koni i wozicie ze sobą tych skrzynek napędowych dużo więcej niż jedna, czy tam 2-3 na zapas i traktujecie je po prostu jak części zamienne. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby cały ten zestaw po skręceniu pospawać. Pospawać go tutaj, pospawać te elementy ze sobą. Wtedy, jak wiadomo, to wzmocnienie, ta konstrukcja będzie jeszcze wytrzymalsza, natomiast przestanie być demontowalna. Jedynym sposobem na zdemontowanie będzie rozcięcie tego, zepsucie, zniszczenie i zamówienie niestety kolejnej. Więc tutaj ta kwestia pozostaje dla Was do wyboru, czy chcecie sobie to pospawać, czy zostawiacie to skręcane, które też będzie wytrzymywać. No nie wciskam tego teraz, bo zaraz będę musiał to demontować, ponieważ cały ten zestaw, skoro pasuje, a jest już jeden warsztat, który pytał ostatnio o to wzmocnienie, pytał, kiedy może go otrzymać, więc myślę, że po prostu otrzyma ten zestaw prototypowy, ponieważ prototyp pasuje, działa. Nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań, więc myślę, że po prostu można go spakować, klientowi wysłać. Tak, i tutaj na komputerze widać, jak ma być ułożony ten trójkąt. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, być może to zmienię, tak jak jest w przypadku DQ500, że detal nie będzie spawany, tylko będzie dokręcany. Nie jest to może mocniejsze rozwiązanie, natomiast na pewno jest to rozwiązanie łatwiejsze do zamontowania. Nie wymaga od Was spawania. Wspominałem jeszcze odnośnie braku miejsca. Tu z kolei mam skrzynkę do DQ250. Właśnie tu jest ten problem. No na pewno znacie ten problem. Wiecie, że skrzynka w tym miejscu po prostu nie mieści się w niczym. Nawet samo wzmocnienie musi być tutaj przewężone, żeby się zmieściło. Wracając do 02M, no to mamy, no jak widać, że całe wzmocnienie było modelowane na bazie skanu 3D. Mamy teraz takie technologie, że ta praca jest dużo łatwiejsza, dużo wygodniejsza. Można sobie to dużo bardziej precyzyjnie wymodelować niż rysowanie na piechotę przy użyciu suwmiarki i innych narzędzi pomiarowych. Oczywiście nie odchodzimy od narzędzi pomiarowych typu suwmiarka, no bo nic nam nie zastąpi dokładności jak poprawne sprawdzenie, natomiast ogólny zarys, gabaryt i tego typu detale to technologia jak najbardziej ułatwia życie. Jak wspomniałem wcześniej, można to
Można ten zestaw cały pospawać. Można go wzmocnić spawem tutaj, tutaj. Ten detal, tutaj tą spoinę też na pewno zmieścicie bez problemu. Zyskacie sztywność, stracicie możliwość otworzenia tej skrzynki. To już decyzja należy do Was. Także dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się spodobało. Mam nadzieję, że coś na tym filmie więcej widać, jak to wygląda, jak to składać. Nie będę tego składał w rękawiczkach. Nie lubię pracować w rękawiczkach, więc przepraszam za brudne ręce. Taka praca. Dajcie znać w komentarzach, jak macie ochotę, czy Wam się podoba tego typu realizacja. Tak, przepraszam, jeżeli mówię źle, jeżeli nie jestem zbyt internetowo-youtubowy. Nie jest to mój, może nie pierwszy występ przed kamerą, ale na pewno pierwszy po długiej przerwie, więc też nie czuję się może zbyt komfortowo w związku z tym. Także dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Miłego tuningowania swoich samochodów. Pozdrawiam, cześć.